czajnikowy.pl. Od ostatniego odcinka kawowego minęły ponad 2 miesiące, zmieniła się pogoda, ostatnio było słonecznie, dzisiaj już niestety listopad, dużo deszczów, dużo niższa temperatura, więc zaczynamy pierwszy odcinek w studiu czajnikowy.pl. Jak widzicie, wszystko jest zaaranżowane bardzo profesjonalnie, jak w prawdziwej telewizji, a tematem, który dzisiaj się zajmiemy, jest to temat zielonej kawy, bardzo kontrowersyjny, dzieli bardzo mocno internautów na dwie grupy, zwolenników i przeciwników, ponieważ dotychczas nie znalazłem takiej rzetelnego źródła informacji na temat zielonej kawy. Postanowiłem zbadać temat i przekazać Wam właśnie jak najwięcej informacji w taki sposób, abyście również Wy mogli się ustosunkować do tego i mieli jakieś swoje zdanie bez takiego radykalnego spoglądania do tego świata zwolenników i tych przeciwników. Ja jestem dziś pomiędzy, dlatego dzisiaj zaczynamy rozmowę na temat zielonej kawy od zaparzenia, żebyśmy wiedzieli, jak ona smakuje, żebyśmy wiedzieli, jak wyciągnąć z niej jak najwięcej tych pozytywnych składników, na których nam zależy. Mamy tutaj dziś około 2-3 łyżki zielonej kawy. Jak się pewnie domyślacie, w tym przypadku bardziej nam chodzi o właściwości tego surowca niż o sam smak, dlatego nie liczymy tutaj konkretnie gramatury. Chodzi nam tylko i wyłącznie o to, żeby te właściwości wspomogły naszą dietę, aby był to po prostu dokładnie taki doskonały suplement naszej diety. A więc wsypujemy sobie tutaj te 2-3 łyżeczki zielonej kawy. Widzicie, ona nie jest do końca zielona, ona jest taka delikatnie słomkowa. Jest to taka kawa, która jeszcze nie ulegała procesowi wypalenia, więc nie zdążyły się cukry skarmelizować, nie nastąpiły żadne procesy palenia. Wodę, którą mam tutaj w termosiku, ma 100 stopni. I jest to woda, która będzie odpowiednia do tego, żeby wyciągnąć jak najwięcej kwasu chlorogenowego, o którym jeszcze za sekundkę sobie powiemy, a o którym tak naprawdę nam najbardziej zależy w tym przypadku. A więc wlewamy sobie gdzieś około 300 ml gorącej wody i zostawiamy to. Niech się spokojnie zaparza, a my w tym czasie podejmiemy temat przede wszystkim plusów i zalet picia właśnie takiej zielonej kawy. Na samym początku może jeszcze ugryziemy troszeczkę historii, no bo jak się pewnie domyślacie, zielona kawa niczym się nie różni od tej kawy palonej. W takim razie można by się zapytać, dlaczego ludzie wcześniej tak nie spożywali, dlaczego znamy wypaloną kawę od lat, a kawę, która była zielona, nie poddana tej metodzie obróbki, nie znamy praktycznie dłużej niż 5 lat, kiedy to bardzo mocno spopularyzowano właśnie picie zielonej kawy. Chodzi generalnie o to, że smak takiej kawy no niestety nie jest wyśmienity, nie jest dobry. Głównie skupiono się tutaj na właściwościach. Głównie się to skupiono właśnie na tym kwasie chlorogenowym, a więc tym kwasie, który w procesie wypalania kawy zwyczajnie się rozpada, jest bardzo niestabilny, a więc dzieli się w tym procesie mniej więcej w temperaturze 200 stopni na kwas kawowy i kwas chinowy. I w tym przypadku kawa wypalona nie posiada już tych samych właściwości, które przypisuje się właśnie tej kawie zielonej. Jak widzicie, ten sam napar również ma tutaj taki delikatnie zielony, delikatnie słomkowy kolor. Jakie to są właściwości? Przede wszystkim mówi się o tym, że wspomaga odchudzanie, że w jakiś sposób redukuje wchłanianie się cukrów do organizmu. Dzięki temu organizm korzysta z własnych zasobów tłuszczowych i dzięki temu oczywiście wspomagany jest proces odchudzania. Jeśli już mowa o tłuszczach, mówi się też o tym, że zwalcza celulit, że poprawia tutaj krążenie, że jest przeciwgrzybiczny, przeciwzapalny, że ma właściwości antybakteryjne, antywirusowe. Warto tutaj zwrócić uwagę również na to, że jest doskonałym antyoksydantem. Mówi się też o tym, że jest 3 razy lepszym, posiada 3 razy silniejsze właściwości antyoksydacyjne właśnie niż zielona herbata. A więc wydawałoby się, że bardzo dużo tych atutów właśnie picia zielonej kawy. Taka kawa może również stać się pomocna dla osób, które posiadają
skłonności do miażdżycy, a więc jak widzicie, szereg pozytywnych aspektów. Mówi się też jeszcze o tym, że walczy z kamienicą żółciową. Tych pozytywnych aspektów jest bardzo dużo. To tyle, jak chodzi o tą część, której bardzo dużo znajdzie się w internecie, właśnie tych zwolenników, tych stron internetowych, które mają zielona kawa w nazwie, jest bardzo dużo. Oczywiście trudno tutaj traktować je jako rzetelne źródło informacji, dlatego przeszedłem też na drugą stronę internetu, aby prześledzić te wszystkie właśnie negatywne aspekty picia kawy i tutaj bardzo dużo trafiłem na bardzo dużą ilość stron właśnie od baristów, ludzi, którzy profesjonalnie zajmują się kawą, ale kawą wypaloną. Zwrócono uwagę tutaj na kilka rzeczy, które szczerze mówiąc troszeczkę mnie rozbawiły. Pierwszą rzeczą, na którą bardzo mocno naciskano, jest to, że kawa zielona jest to kawa, która jest niewiadomego pochodzenia, która przez to, że nie ma dokładnego opisu na paczce kawy, jest kawą takim totalnym no-name'em dla nas. Nie wiemy w ogóle nic na jej temat. Trudno mi jest się do tego ustosunkować inaczej, jak w taki sposób, że większość spożywanej kawy na świecie jest niewiadomego pochodzenia. Czyli w rzeczywistości nie wiemy, jaki jest to surowiec, jakiej jakości jest to surowiec. Mało tego, w zasadzie większość kawy spożywanej na świecie jest właśnie fatalnej jakości i raczej trudno przypisywać temu jakiś taki wpływ na choroby cywilizacyjne, na to, że wszyscy nagle czujemy się źle i mamy problemy zdrowotne. W związku z tym ten argument raczej do mnie nie trafia. Tak samo nie trafia do mnie argument ten, że nie znamy pochodzenia, ze względu na to, że takiej kawy raczej nie pijemy ze względu na właściwości smakowe. Chodzi nam głównie o właściwości zdrowotne, wyciągnięcie jak najwięcej właśnie tego kwasu chlorogenowego z kawy, więc nie będziemy się tutaj skupiać nad tym, skąd pochodzi kawa, jaki jest terroir terenu, jakie smaki niesie ze sobą jakaś konkretna kawa, ze względu właśnie na to, że nie o to w tym temacie nam chodzi. Jest to suplement diety i w taki sposób należy do tego produktu podchodzić. Jest jeszcze jeden argument, który często te strony właśnie poruszają. Jest to szereg negatywnych rzeczy, które są wynikiem spożywania właśnie kawy zielonej. Natomiast większość z tych rzeczy, które gdzieś tam wyczytałem, były to te same rzeczy, które przypisuje się piciu czarnej kawy, nadużywaniu czarnej kawy, a więc bezsenność, a więc problemy z ciśnieniem krwi, jakieś kołatanie serca, nadpobudliwość itd., itd. Czyli te wszystkie rzeczy, które znajdziemy na tych stronach, które negatywnie odnoszą się do kawy w ogóle, te wszystkie rzeczy w tym przypadku używane są jako pewnego rodzaju odstraszenie dla do spożywania zielonej kawy. Wydaje mi się, że jest to bezsensowny ruch, tym bardziej, że jest to traktowanie wybiórcze tych informacji. Czymś, co przekonuje mnie w tym przypadku akurat, jest to, że zielona kawa z pewnością jest pewnego rodzaju chwytem marketingowym, czyli produkt, który jest słabej jakości, który widocznie nie był na tyle atrakcyjny, aby kupowały go palarnie, znalazł swoich odbiorców i znalazł swój target właśnie w postaci takiej zielonej, a więc nie ma co ukrywać, że jest to pewnego rodzaju manipulacja i próba sprzedania właśnie tego ziarna, które zalega, które może jest starsze, które może jest troszkę gorszej jakości. To są te argumenty z tej drugiej złej strony. Aha, no jest jeszcze jeden kolejny argument taki, że ta kawa po prostu nie jest smaczna. I to akurat się zgodzę. Kawa zielona jest jeszcze przed procesem wypalenia, a więc w zasadzie ilość aromatów, którą znajdziemy w tej kawie, to jest gdzieś około kilkunastu zaledwie związków aromatycznych. Natomiast w procesie wypalenia następuje reakcja Maillarda, w czasie której gdzieś około 600-700 różnych związków aromatycznych pojawia się w kawie, a więc no nie ma co porównywać smakowo kawy zielonej i czarnej, ze względu na to, że te aromaty i ta ilość smaku, która się pojawia w procesie wypalania, jest zupełnie inna. To możemy sobie porównać to trochę tak jak w pieczeniu ciasta.
kiedy surowe ciasto nie ma zbyt dużo aromatów, smaku, a nagle po wypaleniu się okazuje, że jest to bardzo pyszny produkt i wszyscy dookoła w mieszkaniu albo nawet i dalej wiedzą, że my właśnie ciasto pieczemy. Tyle jak tych argumentów negatywnych, tyle tych argumentów pozytywnych, jaka jest moja opinia w tej kwestii. Uważam, że warto samemu zadecydować i warto spróbować tego produktu tak, żeby sprawdzić, jak on oddziałuje na nasz organizm. Nie ma co ukrywać, że nie jest to takie idealne rozwiązanie, nie jest to rozwiązanie z marzeń, że wypijemy kilka takich herbatek, naparów z właśnie zielonej kawy i nagle się okazuje, że jesteśmy chudzi, że jesteśmy szczupli. Jak się pewnie domyślacie, chciałbym przeprowadzić test na sobie, natomiast gabaryty sprawiają, że raczej nie będę odpowiednią osobą do tego typu eksperymentów. Natomiast konsultujcie to też z lekarzem. Bardzo ważne jest, żeby Wasz lekarz wyraził opinię, ponieważ osoby, które mają problemy z cukrzycą na przykład, mogą mieć właśnie problemy z hiperglikemią w tym przypadku ze względu na to, że obniża się ilość cukru we krwi. Natomiast to obniżenie też nie jest drastyczne. Ten efekt właśnie spowalniania metabolizmu węglowodanów to jest zaledwie gdzieś spowolnienie o 7%. Tak wynika z tych badań, a więc ten efekt nie jest takim efektem, który pozwala nam się rozsiąść swobodnie przed telewizorem i jeść spokojnie to, co jedliśmy wcześniej i chudnąć. To tak nie działa. To tak nie działa, jak się pewnie domyślacie, w świecie nie ma takich cudownych pigułek na odchudzanie. Należy to traktować natomiast jako doskonała suplementacja naturalna, to jest bardzo ważne. Suplementacja do zdrowej diety i zdrowego trybu życia. Jeśli chcemy schudnąć parę kilogramów, jeśli prowadzimy zdrowy tryb życia i chcemy faktycznie poczuć się lepiej, to myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby właśnie rozpocząć z zieloną kawą swój sportowy tryb życia. Przelejmy sobie w takim razie troszeczkę tego naparu, abyśmy mogli spróbować, co niesie za sobą właśnie jak chodzi o takie walory smakowe. Już powiedziałem, że nie będzie to nic wybitnego ze względu na to, że to jest tak, jakby porównywać ziemniaki surowe z ziemniakami już ugotowanymi. Ziemniaki surowe swoją drogą są bardzo dobrym przykładem, ponieważ jak się pewnie domyślacie, kwas chlorogenowy nie występuje wyłącznie w zielonej kawie. Owszem, w tym przypadku jest go bardzo dużo, bo samo surowe ziarno ma gdzieś około 60 000 mg na kilogram. Natomiast możemy znaleźć również ten kwas w pokrzywie, możemy znaleźć yerba mate, wiem, że jest bardzo dużo zwolenników na kanale, w głogu, w śliwkach, a więc w bardzo wielu innych produktach, w których możemy też właśnie tego kwasu troszeczkę spożywać. Natomiast w tym przypadku atutem jest połączenie z kofeiną, które jakby jeszcze bardziej potęguje działanie tej właśnie substancji. Troszeczkę o smaku w takim razie. Jak widzicie, ten taki słomkowy, delikatnie mętny napar. Zaparzył się tym razem dużo lepiej niż na poprzednich próbach. Co ciekawe, po takim dość długim parzeniu wydobyło się troszeczkę takiej słodyczy. Jeśli ktoś lubi takie napary, które przypominają jakieś rośliny strączkowe i tutaj bardziej jakieś takie łupiny z fasoli albo coś w tym stylu, wydaje mi się, że może być zadowolony. Pojawiło się też troszeczkę słodyczy, której szczerze mówiąc wcześniej nie znalazłem w tym naparze. To w tym momencie na pewno będzie zadowolony. Natomiast dla większości osób dobrym rozwiązaniem będzie pomieszanie takiej kawy z kawą mieloną czarną. Czyli jeśli chcecie uniknąć tego smaku, który może Wam niezbyt podchodzi, niezbyt pasuje, dobrym połączeniem będzie dodanie troszeczkę czarnej kawy, zaparzenie wszystkiego razem i w tym momencie ten smak nam się troszeczkę zagłuszy. Natomiast jak dla mnie, ta akurat czarka, to akurat zaparzenie wyszło bardzo, bardzo fajnie. Faktycznie smakuje to jak delikatne takie zaparzone. Oczywiście nie robiłem nigdy naparów z łupinek fasoli, ale właśnie takie delikatnie wyschnięte łupinki fasoli, które zaparzone właśnie w takiej formie dałyby właśnie taki smak.
Tyle jak chodzi o kawę zieloną, tyle jak chodzi o moją opinię. Zachęcam Was przede wszystkim do tego, żebyście szukali jak najwięcej, żebyście sami wyrazili swoją opinię. Jeśli macie doświadczenia z zieloną kawą, napiszcie w komentarzach, żeby inni na podstawie Waszych doświadczeń mogli po prostu się więcej nauczyć w tym temacie. Zachęcam Was też do konsultacji z lekarzem i do nieulegania wszelkim manipulacjom z jednej czy z drugiej strony. Oczywiście najpierw trzeba prześledzić wszelkie za i przeciw, a dopiero potem wyrazić swoją opinię. Moją opinię już usłyszeliście, mam nadzieję, że jest pomocna. Do zobaczenia w następnych odcinkach w naszym studio. Z pewnością podejmiemy kolejne bardzo ciekawe tematy. Komentujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach na czajnikowi.pl.